takie... O, znasz kod? I właśnie chciałem powiedzieć jeszcze jedną rzecz, że ostatni raz, kiedy to było właśnie wtedy, kiedy się dowiedział, że ja znam to prawdę. Więc przypadek, nie wiem czemu. Dobra, chodź, tutaj masz ten. Dobra, już. A ty też masz karteczki? Mam jedną, bo ja będę mówił mniej. Dobra. Na stojąco chyba, chociaż jeszcze na siedząco, jak ci A, wygląda? dobra, no nie, to wolę na tak, No. wolę na stojąco, no. Na stojąco. Witamy serdecznie, dżentelmeni przy stole. Po tej stronie mikrofonu Jurek Winnicki i... A to już Piotr? z nazwiskami? No bo ksywki nie mam nawet. A. I Piotr, Piotr Piotrek. L42. Witamy serdecznie. To jak, ja zacznę od takiego przydługiego wstępu może. Ty mi postarasz się nie przerywać, ewentualnie później dopowiesz to, czego ja nie dopowiedziałem, albo co źle powiedziałem. A masz pisaczek? Ale mam, a co, chcesz mi zaznaczać coś? Tak, będę ci wytykał błędy tutaj. Ale Nie. chodzi mi o to, żeby powiedzieć mniej więcej, o co chodzi z tym odcinkiem. Dobra. Nie wiem, roboczo go sobie nazwaliśmy proste kontra proste, czyli proste gry kontra proste gry, nie? A takim triggerem dla nas było trochę tegoroczne nominacje Spiel des Jahres, o których rozmawiało Gradanie, no i sama nagroda, którą została dzisiaj niedawno przyznana obecnym tytułom. Ale tak, czym jest nagroda Spiel des Jahres? To jest z lat 70. już stara nagroda z dobrej szkoły niemieckiej, czyli mamy 50-letnią tradycję już. No i jedna z najważniejszych, jak mówi Wikipedia, przyczyn wysokiej jakości niemieckich gier planszowych, tak ładnie to nazwali. I kilka tytułów wypisałem sobie, które powiedzmy przez te 50 lat, to jest dosłownie kilka, się pojawiło. Czyli tak, mamy Tajniaków, doskonała gra towarzyska, imprezowa. Mamy Quirkle, nie grałem, ale podobno genialny abstrakt. Dixit, no gra, która pokazała, jak można bawić się wyobraźnią i jak można wciągnąć niesamowitą ilość ludzi właśnie dzięki pięknym ilustracjom. Colt Express. Genialna mechanika, która wydawało się, że nie będzie działała w grze imprezowej, czyli tworzenie scenariusza na western napisanego od tyłu. Dominion. No mówisz deck building, no to myślisz Dominion, no to kamień milowy. El Grande. No kolejny kamień milowy, jeśli chodzi o area control, nie? Ale to teraz chyba mówisz o Kennerspiel des Jahres. Wiesz co, znaczy to są główne tytuły, więc nie wiem jak oni to w międzyczasie, te Kennerspiele chyba zostały gdzieś tam wyłowione w trakcie. Bo oni na razie mają, tak jak patrzyłem, te wypis, to są właśnie tytuły. Kennerspiel des Jahres chyba tam od między 2011. No właśnie, a te tytuły tak, a te tak jak ostatni z Katanu, no nie Tak. trzeba przedstawiać gra, która tak naprawdę zaprosiła dorosłych ludzi do świata geeków i pokazała, że gry planszowe to nie jest tylko zabawa dla dzieci i nerdów, ale też jak najbardziej może być coś, co pozwala fajnie spędzić czas. No i to są tak kilka tytułów, które... Znaczy, no ja jeszcze dorzucę. Carcassonne O Carcassonne to sobie powiem jeszcze, bo i Ticket to Ride. Bo z Carcassonne to mi się kojarzy pewien mem. To może tak nieładnie, ale zacznę od mema. Pamiętam, gdzieś jest takie zdjęcie z filmu z lat 60., że no w XXI wieku to ludzie będą organizowali wycieczki na Marsa, będą latali w kosmos. No i zdjęcie jest dzisiaj, papierka po kanapce Subway, podpisane papier nie jeść. Współczesność. I trochę właśnie do tego będę nawiązywał, jeśli chodzi o Carcassonne i dzisiejszy powiedzmy dzisiejszy Spiel des Jahres. Czyli miał być kosmos, a jest napis na papierku, żeby go nie zjadać. Więc mamy te tytuły, które są łatwe. Widzisz, człowiek się całe życie uczy, nawet przy nagrywaniu podcastu. Są łatwe, średnie, czy ciężkie, tak jak El Grande, bo El Grande jest cholernie ciężki mimo prostych zasad. To jest ciężki kawał chyba. No Znaczy bez przesady, no bez przesady. ale wiesz, ogarnięcie tego wszystkiego, co Ale kto zrobi. W El Grande zagrasz z osobą z ulicy. Zagrasz. No, jeśli chodzi o zasady, tak. Ale jeśli chodzi o ogarnięcie, co kto ma w planach, jak go przechytrzyć, no to jest już gra naprawdę. Dla mnie jest... Znaczy można Ciężko. tam kombinować, no można kombinować. No. Ale mniejszością, to nie o El Grande. Czyli, bo nie chodzi o poziom trudności mi. To nie jest tak, że ja lubię tylko ciężkie gry i... Natomiast zupełnie czym innym jest El Grande, a dajmy na to Camel Up na przykład, bo tam też było to o tych wielbłądach.
coś tam wielbłądy też. Tak, ale wszystkie te gry, przynajmniej te, które wymieniłem, wszyscy je znamy. Może w niej nie graliśmy, może jej nie lubimy, ale jednak no to są takie kamienie milowe planszówek, nie? Nie wiem, czy wszyscy je znamy. Są ludzie, którzy weszli rok temu i nigdy nie zagrają w Belgrande, nigdy nie grali w Carcassona. Może słyszeli o Carcassonne, bo to jest, No to jest marka. No nie zagrałeś, ale słyszałeś. Dobra. Powiedzmy, El Grande było martwe przez jakiś czas, więc może, ale Carcassonne każdy słyszał. No i mamy grę, która jest opisana na BGG, Dorfomatic. Zażyj spokojnej, zrelaksowanej atmosfery gry wideo na swoim stole. Gra, której gradaniowcy w swoim odcinku, jak mówili o nominacjach Spiel des Jahres, no nazwali ją tak naprawdę aktywnością. Tak. Ciuniek powiedział, to jest puzzle. No to właśnie wracając do Carcassonne, tam też mamy puzzla. Aż to jest chyba aktywność w ogóle bez jakby celu, Bez niczego, tak. warunku zwycięstwa. Więc na co komu taka gra, nie? Więc do tego trochę piję, że mamy Carcassonne z 2001 roku, o którym powiedziałeś, która też jest grą do piwka. Oczywiście tu się oburzą ludzie, którzy startują w zawodach i tak dalej. Tak, ale ludzie grają w tych zawodach. Tak, ale ja zawsze grałem ją na zasadzie, siedzimy przy stole, rozmawiamy sobie, dociągamy coś z tej sakwy, gra się toczy, ale gra wymaga skupienia też w jakiś sposób. Kombinowanie. Jest kombinowanie, jest blokowanie się, jest wyścig o te miejsca, o te kafelki, żeby zająć, a tutaj nie ma tak naprawdę nic. Więc moje pytanie jest tego... No z tego, co Ciuniek mówił, to tam nie jest kombinowanie, tylko nie masz jakby celu w grze, nie? Że to jest takie kombinowanie dla kombinowania tylko. Jakbyś tą kostkę Rubika sobie, wiesz, układał, tylko nie w celu ułożenia jej, tylko żeby, wiesz, tam 15 minut pozajmować ręce i odłożyć, później znowu sobie 3 minuty pozajmować ręce. I co zapamiętasz z takiej partii po tygodniu, nie? Czy odróżnisz jedną partię od drugiej? I takie moje pytanie jest właśnie, bo tak, to jestem daleki od tego, żeby komuś narzucać, w co ma grać i tak dalej, bo jeśli kogoś to bawi, lubi to, no to okej, to niech korzysta z pełnymi garściami, ale są ludzie tak jak my, takie stare dziady, które szukają alternatywy, Tak. więc trochę powstał ten odcinek, żeby pokazać inny rodzaj gier, które są proste, ale dla nas są dużo ciekawsze. No i trochę takie pytanie, gdzie zaszło dzisiaj Spiel des Jahres? Z czego to wynika? Czy po prostu ci ludzie, którzy się tym zajmują, mają do grania 5000 gier i nagle taki człowiek, który dostaje takiego Dorfomatic, to aż wzdycha z rozkoszą, ojej, to przy tym sobie siądę, spokojnie, zrelaksuję się, poukładam sobie coś. Czy to jest odpowiedź na potrzeby rynku, że tak powiem, że ludzie szukają coraz łatwiejszych No ja muszę form rozrywki? Muszę teraz wkroczyć. No to dawaj, no. Bo ja powiem tak. Znaczy tak, z jednej strony fajnie, jeżeli na przykład taka gierunia, tak, czy ta aktywność, jak weźmie takiego właśnie noworysza z ulicy i wciągnie, nie? Wciągnie w to A to nie musi być aż tak proste. Właśnie. Moim zdaniem, że ktoś siada do tego i wstaje i powie, a to gra? O to takie rzeczy gracie? No. Ale o co chodzi? Co? Pamiętam jak graliśmy, tłumaczyłem komuś, już nie pamiętam, Ticket to Ride, czy pierwsze pytanie było, ale o co jest gra? Jak się ją wygrywa? Tak. O co gramy? Tak. A tutaj, no po prostu sobie układamy kafeleczki. Czy zależy od ludzi, chociaż no raczej nikt nie siada do gry i nie próbuje walczyć o zwycięstwo. Więc faktycznie, Rozumiem, ale lubi wiedzieć, o co jest ta gra. No tak, no to właśnie. No. Musi być ten cel, nie? Cel Mamy znajomych, którymi gram tak bardzo casualowo. Oni po prostu grają w ostatni układanie i tak dalej. No i nie wybrałem sobie, żebym im po prostu pokazał coś takiego, bo powiedzą, no ale no dobra, no po co to, nie? Tak, więc jeżeli kogoś wciągnie, to fajnie. Ja się też trochę boję tego, że to kogoś może odstręczyć od gier planszowych. Tak jak ja na przykład, chyba pierwszą taką nowoczesną grę, którą zagrałem, to było Boże, jak to się nazywa? Szczurzy Wyścig? Jakoś tak to się nazywa. Jest to taka jakaś tam, wiesz, wersja Monopoly za 1 000 000 złotych. Skok na kasę. I mnie to odrzuciło, nie? Bo gra mi obiecywała, że wiesz, będę biznesmenem, będę mógł w różny sposób wygrać grę, jakiś tam wyścig szczurów i tak dalej, a na końcu to był To mi się przypominają... Chińczyk skrzyżowany z Monopolem i to takim gorszym jeszcze. Rekrutacja z tych, Centrum Lubelskiego Biznesu. Przychodzisz, czytasz ogłoszenie, że będziesz biznesmenem, przychodzisz na spotkanie, tu są ulotki. Więc... No właśnie, dobra, ale to jest jedna rzecz. Powiedziałeś o... No i dobra, i okej, nie? No to A mamy tytuły, które wymieniłem, część tytułów, które są naprawdę grami, które wyciągnęły z tych wszystkich gier, które były, wiesz, powiedzmy w danym roku i naprawdę to były takie tytuły, znaczy, są to evergreeny. Tak, na przykład Ticket to Ride jest evergreenem. Tak. On zawsze wejdzie, zawsze tytuł najlepszej gry roku. Tak, i poczekaj, jeszcze dalej, nie? Jeszcze daj mi skończyć myśl. I teraz tak, rozumiem, że mniej doświadczony planszówkowiec, no ktoś go wprowadził, taką grę pokazał, mu się podobało, no to przekazuje dalej, że tak powiem, tą pałeczkę.
Jestem w stanie jeszcze zrozumieć wydawców. No bo oni muszą z czegoś żyć, muszą zarabiać i rozumiem, że to jest zawsze ten taki ciężki wybór, nie? Czy robimy skok na kasę, czy stawiamy na jakość tego produktu, prawda? W jakim stopniu stawiamy na jakość, w jakim stopniu po prostu musimy zarobić pieniądze. No musimy po prostu, bo jak nie zarobimy, to już na przykład następna gra, która jest fajna, jest ambitna, już jej nie wydamy, bo nas już nie będzie na rynku, prawda? Ale czy oni też nie generują tak jakby poziomu gier? Nie generują... Tak, oczywiście, że tak. Więc według mnie to jest też odpowiedzialność, to jest wydawców. nasza też odpowiedzialność na przykład, czyli twórców jakiegoś tam kontentu, nawet ludzi, którzy na forum piszą, prawda? I kreują, znaczy jakby dają swoje rekomendacje, albo dają swoje antyrekomendacje, prawda? To jest pewna odpowiedzialność. Wydawców tym bardziej, kreowanie pewne gustów tak naprawdę graczy. Nie obniżanie cały czas poprzeczki, żeby złapać jak najwięcej, nie? Ale mówię, wydawców jestem jeszcze w stanie zrozumieć. Oni muszą zarabiać pieniądze. No muszą, no bo no musi to się sklejać. Jak nie, no to po prostu idź zbierać, nie wiem, orzechy czy coś innego i zarabiać gdzie indziej. Ale już nazwijmy to krytycy, czyli to jury, prawda, które ma jakby przegląd iluś tam gier, na pewno nie mają granych 5000 gier, bo to jest fizycznie niemożliwe. Zobacz, słuchałeś odcinek Gradanie o ich topach gier z 2022, nie? Tak, oni to zawsze... były gry. To naprawdę... To jest raz, a dwa, że zawsze mówią szczerze, że jest mnóstwo jeszcze tytułów, których nie ograli, zawsze nagrywają te topki w połowie roku. Mało tego, nagrywają jeszcze tą topkę za rok wcześniejszy, bo im się udaje dograć, prawda, tytuły, których wcześniej nie udało im się zagrać, więc ta topka też gdzieś tam ewoluuje. Też fajnie, jak mają to spojrzenie, prawda, z perspektywy czasu, jak te gry zniosły próbę czasu. Ale dobra, ale wracając do tego Spiel des Jahres, tam zaraz jeszcze Kenner Spiel des Jahres, no to według mnie już rolą krytyka naprawdę jest pewne kreowanie gustów. I ja też rozumiem, że oni muszą się w jakimś stopniu dopasowywać do czasu. Oczekiwań? Do czasu. No czas i oczekiwania, tak? Klientów. Tak, do sposobu życia, nie? Bo według mnie to ogólnie jest jakby taką zmorą naszych czasów, że wszystko musi być coraz krótsze, nie? Wszystko musi się zamykać w... Instrukcja musi być na jednej kartce. Znaczy to nie jest złe, ale że cała rozgrywka musi się zamykać, wiesz, w 5 minutach, ma być miło, przyjemnie, wszyscy mają wygrać tak naprawdę, albo przynajmniej nikt ma nie przegrać. Mamy szybko, mamy się nie zastanawiać za bardzo nad czasem, bo w międzyczasie pewnie sobie oglądasz telefon i jeszcze rozmawiasz z kimś innym przez tam Twittera i wiesz, i wrzucasz zdjęcia na Face'a, więc nie możesz za bardzo, wiesz, zbyt wiele energii i uwagi poświęcać tej grze, bo wszyscy i tak siedzą w telefonie. Ja wiesz, ja tutaj przerysowywuję oczywiście, prawda, Bo dla wielu osób właśnie to jest forma ucieczki od telefonów, od Facebooków, nie? Ty zawsze, Antka, opierdzielasz tego, odłóż ten telefon i tak dalej. No muszę kiedy gramy. Papierosa przygasić gdzieś na plecach, żeby lepiej zapamiętać. Pozdrawiamy, Anton. Ale właśnie, ale przez to, że one są krótsze, z reguły są płytsze, z reguły są nieregrywalne, z reguły są, ja bym powiedział... Obliczone na kilka partii, tak? Tak, i ja powiem więcej, ja nie lubię strasznie używać słowa, nienawidzę tego słowa produkt, nie? W kontekście gier, bo kurde, produkt to mi się kojarzy z proszkiem Persil. Dosłownie, tak, żeby sobie brudne gacie. Chcę mieć dobry produkt, mówimy o pasji, hobby. Który mi upierze elegancko gacie, że mi nie będą śmierdziały. A tutaj to ja jak ja chcę zagrać w grę, ja chcę zagrać w małe dzieło sztuki, które mnie w pełni zaangażuje, które mi pozwoli właśnie to stworzy magię przy stole, tak, tak jak na film nie powiesz produkt, nie? Który właśnie stworzy tą magię przy stole, że ja odfrunę, że mnie nie będzie przy tym stole przez te, nie wiem, nieważne, pół godziny, godzina, 4 godziny. A produkt to jest właśnie takie coś, no odhaczyłem, zaliczyłem na bazarek. Dosłownie. A czasami to fajnie też chłopaki, Mateusz zwłaszcza z Ćwierci Tony Planszówek, fajnie mówi, oni to tam się nie szczypią. On mówi, że na przykład jakaś gra jest daremna, że on już właściwie po pierwszych 3 ruchach to już widział, że tutaj nie ma żadnej gry, nie? Że tutaj decyzje są oczywiste, że to jest strata czasu. No tak, i podnoszą się głosy, że to snobizm jest, wypalenie, że wy już pogracie tyle. Trochę coś w tym jest, bo powiem Ci, że wiele gier, które teraz mnie już nie bawi, czy wręcz nudzi, kiedyś świetnie się przy nich bawiłem, bo nie widziałem tych rzeczy. Nie widziałem tych powtarzalności, nie widziałem tych schematów jeszcze, prawda? Że de facto tylko że my się tego uczymy tak naprawdę nieświadomie, nie? Po prostu ogrywając gry nabieramy pewnej biegłości i już nie dajemy się tak łatwo zwieść, oszukać, tak? Designerom gier. A znowu jest olbrzymia grupa ludzi, która ma nieco mniej doświadczenia w grach i dalej bawi się tym. Bawi się tym na zasadzie tej sztuczki magicznej, prawda? Że tutaj
designer tak naprawdę masz 2 ruchy, które mają sens i 12 innych, ale ciebie bawi znajdowanie tego Wally'ego, prawda? Tak naprawdę i czujesz satysfakcję z tego, że udało ci się go znaleźć na tym obrazku, prawda? I wykonać ten bardziej efektywny ruch, a nie mniej. Więc znowu, no tutaj bym wrzucił te Carcassonne z 2001 roku. To jest ponad 20 lat. Wydawałoby się, że pójdziemy w kosmos przez te 20 lat. A mam wrażenie, że mamy papierek z napisem nie jeść. No trochę tak. Dobra, i teraz chciałeś powiedzieć o Kenneth Spildesiarze. Ja tylko jeszcze już tak dziadersko, nie powiem, że to jest problem ten cywilizacyjny, ten właśnie coraz krótszy czas skupienia. Ja nawet po sobie to widzę. Ale to widać po dzieciach strasznie. Ale ja to nawet po sobie widzę, nie? Bo to niestety na wszystkich nas oddziałuje, nie? Ten multitasking, że właśnie musisz się zajmować, nie możesz się jedną rzeczą zajmować, musisz przynajmniej 2 się zajmować. Tak, obserwować informacje i jeszcze grać. Wiesz, na nawet Facebooku. No. seriale na przykład, jak sobie porównasz seriale z początku czy tam z pierwszej dekady lat 2000, a dzisiaj, to jakie jest tempo tych seriali rozgrywanych, jak one są przepakowane akcją, już tak, że wiesz, że już często jest tak, że jest tyle wątków otwierane, że to już ciężko jest ogarnąć i się robi taki bałagan, że już ludzie nawet nie nadążają, nawet w dzisiejszych czasach nie nadążają za tym, co się tam dzieje, prawda? Że są takie przeskoki jakby w czasie, jakieś skróty myślowe w tych serialach. No właśnie, i tutaj jest... Bo to już do granic przeładowania to już zadałem te pytanie odnośnie dlaczego tak się dzieje też i więc być może jest to też odpowiedź na drugą stronę tej monety, to znaczy właśnie to, o czym zacząłeś mówić, przeładowanie, które widzimy w Kickstarterach. Że ci ludzie, którzy, wiesz, są w tej komisji, widzą te miliony mechanik w Kickstarterach i bardziej doceniają prostotę, spokój, tego rodzaju grę, nie? Bo mamy też taką tendencję, szczególnie w Kickstarterach, wpakujmy tam ile się da. Nie tylko w Kickstarterach, ogólnie w cięższych grach, nie? Do 18 wpakujmy kolejne 40 zasad, nie? Do Paxa dodajmy jeszcze 40 zasad, bo jest tylko 140, nie? I tak dalej. Także to wiesz, to w każdej grze można właśnie przegiąć. Ale w Euro to bardzo widać. Pamiętam jak jedną z tych gier na T grałem, nie? Techo, coś tam. No to wiesz, jedna zasada za drugą, 3., 4., 5. No i robisz z tego mnóstwo minigierek. Ostatnio na przykład właśnie też, jak słucham sobie, bardzo chwalą to Tiletum, że bardzo proste zasady, a bardzo ciekawe decyzje na przykład w grze. Ale ciężko to sprzedać, bo jak pokażesz, powiesz, prezentację no chyba się powiesz, udaje, wiesz, w 5 słowach o co chodzi w grze, no to tylko tyle. Nie wiem, wiesz, tutaj nie ciężko mi się do tego ustosunkować. Natomiast jeszcze wracając do tej nagrody Spiel des Jahres, nie? Że no według mnie ona powinna w jakimś stopniu kreować gusta. Okay? Proste gry tak, prostackie nie. To jest jedna rzecz. Ale druga rzecz, ja jeszcze pójdę dalej, bo ja Ci powiem, na początku tak właśnie pomyślałem sobie o tym Spiel des Jahres. W ogóle to jest śmieszne, bo ja Ci powiem, że ja nigdzie nie słyszałem o Spiel des Jahres poza Gradaniem. Ja bym nigdy się nie dowiedział o Spiel des Jahres, gdyby nie Gradanie. W Polsce tutaj, tak? Chodzi Ci, tak, że... Tak, w sensie, no bo są inne też nagrody, nie? I jakoś się w ogóle ich tak za bardzo specjalnie nie komentuje. No tam jakaś gra roku, tak? W Polsce się komentuje. Przy czym tam według mnie są całkiem spoko tytuły wybierane. Naprawdę tam nie ma wstydu. Ale dobra, wracając, nie? Spiel des Jahres. Ja sobie też posprawdzałem to Spiel des Jahres i to, co ty powiedziałeś, nie? Tam były, wiesz, trudniejsze gry. Powiedzmy Carcassonne, nie jest taki trywialny. King Domino wygrało, który jest według mnie bardzo trudną grą, tak naprawdę do grania. Znaczy, proste zasady, trudna gra, tak? No ale i tam jest pomysł. Przenosimy zwykłe domino na grę planszową. Nie King Domino, przepraszam. No to... Kingdom Builder mi się pomyliło. Kingdom Builder, Tak. Ale są też lżejsze gry właśnie w stylu King Domino, Ticket to Ride, no Dixit, Colt Express, Camel Up na przykład. I ale później sobie dopiero przypomniałem, że oni mówili o Kenner Spiel des Jahres. A ten Kenner to się tłumaczy jako zaawansowana albo gra dla koneserów. No i w tym roku wygrało Challengers, tak. Które jest bieda dominionem z wojną tam skrzyżowanym. Nie? Pomysł może jest spoko, ale czy to jest zaawansowana gra roku spośród między 5 a 10 tysięcy tytułów, które były wydawane? Czy to jest gra dla koneserów? Dla koneserów, dla ekspertów? No może dla koneserów zmiksowania, wiesz, mechanik dwóch, nie? Którego jeszcze nie było wydanego. Więc to już jest dla mnie kompromitacja. Tak jak ty powiedziałeś, ja też się z tym zgadzam, że nie mam żadnego prawa jakby mówić komukolwiek, co ma się komuś coś podobać, w co ma grać, broń Boże. Tak, przyznawanie nagrody, biorąc pod uwagę kryteria, biorąc pod uwagę konkurencję, tak, jaką ta gra miała,
no właśnie, i w jakiej dziedzinie, tak? Czyli ta zaawansowana, czy dla koneserów, no to jest kpina, nie? To jest po prostu już kpina. No to Obiektywnie. to tak jakby jest pokazuje, żart. że tamten rok był po prostu tak padaczkowy, że No właśnie nie, wydaje mi się, ale że... nie był, no tak, właśnie, o to nie chodzi, był, nie? no. Tylko, że Nie ta był, gra nie. pokazuje jakby po prostu to była, no, padaka. Także podsumowując, no jakby tak jak nigdy właściwie mnie te Spiel des Jahres i Kenner Spiel des Jahres nie jarały, tak teraz właśnie słuchając chłopaków z Gradania, pozdrawiamy, i to też słychać u nich, że oni... No oni są bardziej kulturalni niż my. Tak, ale oni sami tak słychać takie znaki zapytania. To jest gra? No tam padło bardzo fajne słowo aktywność i to mi się bardzo spodobało, bo znam gry też, które można określić jako aktywność, taka towarzyska, ale są dużo ciekawsze niż to, co prezentuje dzisiaj Spiel des Jahres. No to rzuć jakiś... No In the Groove, Oinka. I gra, która tak naprawdę zależy od tego, jak gracze do tego podejdą, nie? Tam jest metagra. To ta gra żyje metagrą, bo mechanicznie jak patrzysz, no to masz 50% szans, żeby trafić, to jest nuda. Ale jeśli gracze zaczną grać po bandzie, zaczną tworzyć między sobą tą taką rozgrywkę słowną, no to jest genialna aktywność, nie? I punkty wtedy nie są ważne. Nieważne kto wygra i tak dalej, ale samo wspomnienie tej przebiegu tej rozgrywki jest no genialny. Pamiętam, graliśmy w inną grę Oinka, Deep Sea Adventure chyba tak się nazywa, że schodzisz płetwonurkiem Tak. na tym. Gra sama w sobie nie jest za ciekawa, ale pamiętam jak Igor, pozdrawiam go serdecznie, grał na chama po prostu potopię was wszystkich. Schodził jak najdalej, jak najgłębiej, żeby po prostu jak najwięcej tlenu tego zeżreć, zabierał. No i wywołało to genialne emocje, wrażenia do wspominania, nie? Ale jak graliśmy już tak bardzo optymalnie, tak, no to już się Siadało, nie? no. Ale ja ci powiem, czyli musi być trochę trochę musi być wariactwa nad stołem, No, trochę tej... A właśnie, a te gry w stylu tak pokroju tego Dorfomantic, no gdzie masz wariactwo, jak po prostu układasz kafelki, to co pole układamy, czy rzekę? No nie wiem. Nie No, wiem. ale wiesz co, jeszcze jedną rzecz, ale dobra, nie, bo to też nie chciałbym porównywać na przykład gry euro-optymalizacyjnej z grą imprezową, nie? No bo to też to trochę inne kategorie, okej? No właśnie, a czym jest taki Dorfomantic? Czy to nie jest imprezowa gra? Ale wiesz, wróćmy, nie? Kenner Spiel des Jahres to miała być gra ta zaawansowana, prawda? To jest jedna rzecz. Druga rzecz, nie wiem, może oni już na siłę po prostu właśnie szukają czegoś innego, bo może faktycznie jakby oni co roku po prostu wrzucali jakieś ciężkie euro, które jest, no ale przynajmniej by ta gra miała jakąś renomę, nie? Że dobra, że to jest naprawdę dobre ciężkie euro, że jak to kupisz, to na pewno masz gwarancję, że tak powiem, znak jakości, że przynajmniej będziesz się Bo dobrze wtedy te bawił. kategorie mają sens. Tu dajemy lekką grę dla wciągnięcia znajomych, a to jest coś dla Ciebie. Grasz już lata, więc to jest coś dla Ciebie, doceń, nie? Albo lubisz po prostu cięższe tam rozkminki. I wtedy jest Wilk City i owca cała, nie? Tak. Dobra, i my teraz mamy naszą alternatywę, naszą miłość od jakiegoś czasu, do których ja w ogóle nie miałem serca, jak słyszałem o tych grach, czyli grach trick-takingowych. Jak ktoś, to jest ciężki teraz dzisiaj odcinek, żeby o tych grach opowiadać, bo jak ja słyszę, jak ktoś opowiada mechanicznie, na czym ta gra polega, to jest nuda po prostu, nie? Tak. No, Czym są trick-takingi, nie? Spróbujemy jakoś to ogarnąć. znaczy to ja szybciutko tylko powiem, nie? Jakby 3 takie główne kategorie tych trick-takingów. To są w ogóle stare gry, to tam gdzieś czytałem, że to jest sprzed 2000 lat z Chin w ogóle wyszło, także to są, wiesz... A, faktycznie. Tak. Sam ten pomysł Tak, jest stary jak świat, no. No jak świat, dokładnie. Gry karciane, często rozgrywane albo... Ale uważajcie, właśnie, bo nie chcę, żeby już ludzie wyłączali, bo jak słyszę gry karciane, to od razu się ludziom kojarzy wojna i tak dalej. Nie? Tak, ale poczekajcie... Ale właśnie poczekajcie. Posłuchajcie tak. co my w tych grach widzimy. Tak. To już szybciutko, nie? 3 typy trick-takingów, powiedzmy. Trick-takingi, czyli z Powiedz, co znaczy trick-taking. no, gra wziątkowa taka, tak? Zagrywa ktoś kartę, są zasady, że każdy musi kontynuować, zagrać też kartę w odpowiedni sposób. Zbieranie tych trików, nie? Robienie tych trików. Zdobywanie. Czyli po prostu zagrywa ktoś kartę, każdy jedną kartę zagrywa do tego i ktoś to zbiera tą wziątkę i najczęściej później też prowadzi i rozgrywamy taką serię trików. Drugi rodzaj gier to są climbery. W climberach z reguły zagrywamy jakiś układ. Tak? Czyli to jest schodkowo, drabinowo, czyli... Różne układy, na przykład pokerowe. Chodzi o rosnący tak, układ. czyli ktoś daje jakiś układ i teraz albo pasujesz, albo musisz przebić ten układ. Czyli troszeczkę się licytujemy jakby układami pewnymi kart. Tam różne są też zasady łamiące, jakieś specjalne zagrania, tak zwane bomby i tak dalej. Jeszcze są shadingi, które najczęściej shadingi też są climberami. Shading to chodzi o to, że
celem graczy jest pozbycie się jak najszybciej. Kto się pozbędzie kart pierwszy, to ten z reguły dostaje jakiś bonus. Albo wygrywa rozdanie, albo przynajmniej jakieś tam nagrody punktowe zbiera. No i ty mnie trochę wyprowadziłeś też z błędu, bo ja myślałem, że te gry to są lekkie, szybkie takie filery. Ale nie, są trick-takingi, które mogą trwać i 2 godziny. Są trick-takingi bardzo ciężkie, które potrafią 3 i więcej godzin trwać nawet. I to są zazwyczaj takie małe turnieje, czyli trochę nawiązując do tego, jak to się nazywa, te Kennerspiel der Jahre, które wygrało? Challengers, który też ma taki turniejowy system. Tak samo te trick-takingi. Rozgrywamy nawet 20 rund, tak jak w Wizardzie. Tak. I na podstawie tego... Przy czym w Wizardzie z reguły te 20 rund zagra się tam, nie wiem, w 45 minut. Jak są sprawni gracze, można to odrobinkę szybciej. Ale są takie, gdzie... Znaczy, to są bardzo różne gry. Nie? Tak. Od bardzo prostych, naprawdę takich bardzo prostych, które można z dziećmi grać, małymi, do takich już naprawdę złożonych, gdzie właśnie rozgrywki... Bridge jest trick-takingiem? Tak. Z partnerstwem, tak? Z partnership. Gdzie na przykład musimy pewne kontrakty realizować. Czyli mamy 18 bardzo zróżnicowanych celów, które musimy zrealizować w trakcie rozgrywki i my przez te 3 godziny, czy nawet więcej czasami gramy i komu pierwszemu uda się te 18 kontraktów zrealizować, czy tam jakieś punkty jeszcze się zlicza za to. Czy chcesz powiedzieć, co Ci się podoba w tych grach? Tak, to tutaj chciałbym więcej nawet porozmawiać. Przechodzimy do tego, tak? Tak. Dobrze, ja tutaj mam dużo mniejsze doświadczenie w tego rodzaju grach, więc... Znaczy ja też nie wypowiadam się, broń Boże, z perspektywy żadnego eksperta, bardziej po prostu osoby, która jest połknęła tego bakcyla, nie? Jest po prostu tym zafascynowana i też zwróć uwagę, że my na razie bardzo dużo różnych trick-takingów sobie ogrywamy i wcale nie mamy dużo partii na razie, no bo to niestety ograniczenia czasowe standardowo. To tak, jeśli jeden z elementów, które mi się najbardziej podobają, to ten pierwiastek hazardu. Bo często w tych trick-takerach jest tak, że musisz obstawić wynik z góry, swój wynik. Na podstawie ręki kart już musisz wymyśleć, co ja z tego ułożę. Ile uda mi się przegrać, a nie wygrać. Drugi element to jest to... Poczekaj jeszcze sekundkę, zatrzymałem się tutaj, jakbyś zapamiętał sobie drugi element. Tak, hazard, czyli mamy pewną informację, prawda? Mamy tą rękę kart. Na jej podstawie coś sobie planujemy już, tak? Czyli już strategicznie musimy zaplanować tak naprawdę całe rozdanie naszych kart. Później oczywiście ten nasz genialny plan rozpieprza się o pierwszą kartę, którą zagra przeciwnik. Ale praktycznie zawsze jest pewien element ryzyka i hazardu. Czyli albo na przykład ile trików zgarniemy, albo ile punktów wygramy, bo też... Jak agresywnie będę chciał grać, to ode mnie zależy. Tak. No i od kart też, które mam w ręku. W jakimś stopniu, ale tak, musisz sobie rozplanować. Czasami wiesz, są trick-takery, gdzie właśnie decydujesz, czy będziesz taką osobą, że tak powiem, atakująco, bo są takie trick-takery na przykład 1000 de facto, nie? Który jest też climberem. Masz trick-takery, gdzie jedna osoba stwierdza, że będzie atakować, a pozostałe, że tak się powiem, bronią, czy tam biją go, żeby nie udało się danej osobie ugrać danego wyniku, nie? Także zawsze jest pewien element szacowania, planowania i ważne, zawsze planowania w kontekście gry, w kontekście interakcji z innymi graczami, nie? Tak. No bo zawsze... To jest ten drugi element, o którym właśnie chciałem powiedzieć, to nie zawsze chcesz wygrywać. W sensie, że pojedyncze triki musisz tak tym ważyć, żeby uzbierać dokładnie tą liczbę trików, którą chcesz, ale ani jednego więcej. Zależy od gry, nie? Czasami są, że jak najwięcej, ale są gry, gdzie dokładnie musisz. Tak, więc to jest już genialna taka metagra, rozpracowywanie przeciwnika, w co oni idą. Mamy jakieś informacje, ile oni chcą uzbierać trików i na bazie tego my musimy zobaczyć, kto jest moim przeciwnikiem, a komu mogę pomóc. Powiedzmy, dać mu wygrać, żeby miał przegrać, nie? Czasami się poświęcić. Prawda? Czasami widzę, że ktoś idzie, może zrobić bardzo duży bonus punktowy, bo właśnie idealną ilość tych trików wygra i poświęcić się, ja swojego celu nie ugram, ale tobie jeszcze więcej, prawda, uwalę tych punktów. Nie ma powiedziane, że chcesz być pierwszy albo ostatni. To wszystko zależy od sytuacji, od rodzaju też gry. Bo wygrywając trik często wskakujesz na siodło pierwszego gracza, a to często jest negatywne. Chcesz raczej... ale bo tutaj strasznie dużo rzeczy już. Tak. To jeszcze na chwilkę zostańmy, dobra? Dobra. Dobra, ale to ja jeszcze inaczej zacznę, nie? Pierwsza rzecz, za którą ja lubię te gry, bo widzisz, zaczęliśmy ten temat małe versus małe, prawda?
Ja bardzo lubię te gry bo my jeszcze nie graliśmy w te Trick Takery na 3 godziny i więcej. I Tak. nie wiem, czy w nie zagramy. Nie? Ja na razie ich unikam jakby świadomie. Ale lubię je za pewną taką lekkość rozgrywki. Nie wiem, czy ty masz podobne odczucia, bo po pierwsze, te gry się dosyć szybko tłumaczy. To jest jedna rzecz. Druga rzecz. Setup to jest de facto przetasowanie kart i rozdanie, więc to są już po prostu sekundy. Można powiedzieć, jak ktoś szybko umie tasować. Nie ma tam tego etapu 45-minutowego, wiesz, najpierw setupu gry, a później jeszcze etapu budowania, wiesz, budowania mojego tablo, budowania mojej Silniczka wioski, jakiegoś budowania tam. silniczka, budowania mojego imperium. Nie, tego nie ma. To jest bardziej seria pewnych albo ultra szybkich pojedynków, jak w Trick Takerach. Karta, ciach, następne rozdanie, karta, ciach. Oczywiście w międzyczasie jeszcze jest pewne zastanowienie, prawda? Decyzja podejmujesz, którą kartę chcesz zejść. Albo wciąż szybkich, chociaż już wymagających więcej troszeczkę pomyślunku, tych serii licytacji tak naprawdę właśnie w Climberach, prawda? Że zagrywasz jakiś układ i teraz masz decyzję, kurczę, przebić ten układ, bo mam możliwość. Tak. Ale z dobrych kart się spruje. Dokładnie. Prawda? Nie zawsze są takie oczywiste decyzje, Tak. że chcesz już, bo masz okazję, no to okej. Ja powiem więcej, to bardzo rzadko kiedy są oczywiste decyzje. Tak. Bardzo rzadko. Tam bardzo często do samego końca, do ostatnich 2 kart. Jest ten dosłownie- element właśnie strategiczny. Starać się balansować nad całą rozgrywką, całym przebiegiem rundy, Tak. żeby na swoją I korzyść... taktycznie się dopasowywać oczywiście, no bo tu jest czysta interakcja, prawda? Tu wszystko między graczami się rozgrywa. No i to, o czym ty też wspomniałeś wcześniej, że jakby odnosząc się do lekkości tej rozgrywki, że masz ten pewien poziom losowości. No bo najczęściej albo Trick Takery są wieloosobowe, czyli tam 3 i więcej osób, więc nie wiesz do końca, kto jakie będzie miał karty, bo wiesz, że tą kartę ci ta zbije, tamtą inna karta, ale nie wiadomo, jak się te karty rozłożyły. Czasami, że tak powiem, dla ciebie z korzyścią, a czasami tak, że no niestety... Tak, więc to jest to, co lubię właśnie, taka analityczna zabawa w wyciąganie informacji i dopasowanie do tego elementu szczęścia, czyli ryzyka, nie? I to jest taki właśnie ten akcent hazardowy. Właśnie, bo jest, ale tu kilka rzeczy, bo jest tak, po pierwsze masz tą niepełną informację, więc to zmniejsza paraliż decyzyjny. To nie jest jak w abstraktach na przykład, że już musisz 16 ruchów do przodu obliczać. To nie jest przewidywać, tylko obliczać sobie wszelkie kombinacje, tylko pewne, a z drugiej strony to nie jest czysta losowość, jak na przykład w takich typowych grach Push Your Luck, tylko tu masz pewne prawdopodobieństwa. I na ich podstawie jesteś w stanie szacować. I to bardzo szybko jesteś w stanie, dosłownie po paru z reguły rozdaniach, po paru rozgrywkach już intuicyjnie, już pod spodem twój mózg tworzy pewne wzorce. Często też te gry mają tyle rund, przez to właśnie, żeby zniwelować trochę tą losowość wynikającą z tego, że jesteś pierwszym albo ostatnim, więc masz tak jakby całą przestrzeń gry i musisz wiedzieć, jak grać, powiedzmy w tej rundzie jestem pierwszym, a jestem w gorszą pozycji, no to jak to rozegrać, nie? A dzięki temu, że jest ta losowość pewna, nie masz pełnej informacji, mniejszy jest paraliż decyzyjny, to jest szybsza rozgrywka, jest właśnie tej lekkości dodaje, to na przykład versus abstrakty, takie bez No i bezlosowe. jedna rzecz, o której nie powiedzieliśmy, która tutaj jest taka często kluczowa, to jest Trump. Nie Donald Trump, ale też karta, która zazwyczaj jest takim jokerem albo najbardziej wartościowym kolorem lub oznaczeniem w rozgrywce. To ona jest taką kartą, która trochę przełamuje zasady. Ktoś jest już pewny zwycięstwa, ale zawsze ten Trump może jeszcze to przebić, nie? I to jest Mi te genialne. Trumpy przypominają, no znowu, nie? To jakby Erotomanowi wszystko się kojarzy z jednym. Przypominają mi Z Paxa. specjalne zdolki z LCG-ów. Okej. Nie? Że wiesz, ty tutaj wystawiasz jakiegoś tam postać za miliony monet, a ja cyk, kartę za $1 mówię i no ona już nie żyje. I to też daje kolejną gdzieś tam decyzję z tyłu głowy, na jak on ma Trumpa, jak on ma kolor albo wartość pod Trumpa, nie? I mało tego, z reguły tego Trumpa też, znowu skojarzy mi się z LCG-ami, ale ogólnie z dobrymi grami. Z reguły, żeby go zagrać, to trzeba się trochę napracować. Musisz sprytem na przykład pozbyć się kart innego koloru, żeby szybko móc zagrywać Trumpy, jeżeli masz dużo tych kart w kolorze tego Trumpa czy Atu, czy takich powiedzmy łamiących zasady mocniejszych kart, które biją inne karty, albo musisz się pozbyć dobrych kart, z reguły jednej i drugiej, czyli ponosisz pewien koszt, tak? Z reguły musisz pokombinować, jak i też zapłacić za to. To nie jest takie mam lepszą kartę jak w Munchkinie i wiecie, wygrałem grę, tak? Tylko trzeba trzeba wybrać odpowiedni moment, kiedy chcemy tak naprawdę zagrać. Jeszcze wrócę na chwilę do tego elementu dedukcji, o którym ty powiedziałeś, bo zwróć uwagę, żeby tutaj właściwie, że te gry to są też w pewnym stopniu gry dedukcyjne,
Tylko w przeciwieństwie do większości gier takich czysto dedukcyjnych, które są grani solo de facto i są właściwie wariacją na podstawie Cluedo, tak? To tutaj masz czystą interakcję, nie? Tutaj od samego początku próbujesz przewidzieć, wiesz, kto co może zagrać, ile wygram tych trików, ile tych punktów uzbieram i tak dalej, wyliczyć sobie. I zwróć uwagę, że na początku mamy bardzo ograniczony zestaw informacji, mamy tylko to, co mam na ręku, znaczy bardzo ograniczony, no mniej lub bardziej ograniczony, a później im dalej w rozdanie, im głębiej, im więcej kart zejdzie, im więcej kart jest zagranych, tym mamy coraz więcej informacji, tak jak w grach dedukcyjnych. A ty prawda? chcesz te asy z rękawa jak najdłużej trzymać, nie? Właśnie zależy. Z reguły nie ma takiej jednej recepty, nie? Są pewne heurystyki, że z reguły tak, na przykład w tej grze z reguły chcę najmocniejsze karty na koniec trzymać, ale w pewnym momencie i tak będę musiał złamać tak gry tę zasadę. Są do tego stopnia złożone, jeśli chodzi o grę, że na przykład grając w szpilki, po kilku partiach tam dalej nie wiemy, jak tak naprawdę zacząć, jak prowadzić grę, czy schodzić z koloru, czy szpilek ja też nie jestem w stanie ogarnąć. Nie? Tak, zasady są banalne, ale jak się przygotować do rundy, jak ją rozpracowywać, nadal nie jesteśmy w stanie powiedzieć, czy tak, ale są gry też dużo bardziej przystępne, że tak powiem, pod względem jakby szybkości wyłapywania pewnych zależności tak? I jak grać w te gry dobrze. Na przykład ten Wizard według mnie jest naprawdę przystępny. Nie? I szybko to. No właśnie, chcesz teraz powiedzieć o kilku tytułach? Czy... To za chwilkę jeszcze. Dobra. I wiesz, i jeszcze w związku z tą dedukcją, nie? I z tym, że praktycznie bardzo rzadko jest tak naprawdę, że wiesz, ostatnie tam 2 czy 3 karty, ty dokładnie wiesz, co zagrasz. To musisz mieć naprawdę jakieś fajne, mocną rękę, żeby tak na pewniaka coś zagrać. Zawsze z reguły jeszcze masz tak z tyłu głowy, kurczę, żeby nie miał tej karty, żeby nie miał tej karty, żeby nie... O kurwa, ma. Bo często jest tak, że niektóre karty odpadają, więc do końca nie wiemy, czy ta karta się pojawi, czy nie. No. Ale dzięki temu jest ta niepewność i ekscytacja. Tak. Nie? No. Uda się, czy się nie uda? Uda się, czy nie uda? Udało się. Nie udało się. Mamy tam przecież pewnego rodzaju podchody, pułapki. Dobra, rzucę ci coś na przynętę, to on wyjdzie z tej karty, to ja później będę miał wolną furtkę, nie? To, co ty powiedziałeś też, ja to nazywam sterowanie priority dealem, tak? Czyli kolejnością graczy z 18, gdzie właśnie bardzo często możesz na przykład przejąć tego priority deala, czyli być pierwszym graczem w nowym rozdaniu, bo chcesz, bo to daje jakiś albo nie chcesz być jak najdalej od priority deala. Ale znowu, to kosztuje, musisz pokombinować, musisz z dobrych kart czyli musisz zapłacić, że tak powiem, tak, kartami i dobrymi układami z ręki, więc te fajne, ciężkie agonizing decisions na prostych zasadach, na krótkim czasie rozgrywki, na jakby takiej ilości elementów, które nie przytłaczają, nie? No bo z reguły tam masz, nie wiem, talię 10-15 kart, coś takiego, tak, w zależności od graczy, czasami to jest mniej, czasami więcej. A nie jak w Pax Renaissance na przykład, prawda? Plansze, gdzie masz, no nie wiem, 70 zależności, które musisz wszystkie śledzić, bo wszystkie są ultra ważne. Jest element pewien memory, którego ja nie lubię, czyli liczenia kart, ale nie we wszystkich. W niektórych grach niestety on jest bardziej widoczny, dla mnie niestety, ale z reguły on jest ograniczony, bo z reguły interesujecie kilka bardzo konkretnych kart w bardzo konkretnym kolorze i po prostu sobie zapamiętujesz, o dobra, ta 7 już wyszła, jestem spokojny, już te karty sobie gdzieś tam na ręku odhaczam, że one są bezpieczne, prawda? Albo dużo bardziej bezpieczne. Co my tam jeszcze mamy? No interakcja, o której tak wspominałeś, to też trzeba mocno powiedzieć, że to tak dla nas wyróżnia w porównaniu z obecnymi multiplayer, jak to mówisz, solo multiplayer, to właśnie ta interakcja między graczami tworzy tę grę. Ja pamiętam, jak byłem zafascynowany, jak byliśmy w Rzeszowie na 18-konie i tam w tym klubie jest koleś, prezes tego klubu, który od 50 lat gra w brydża. I tak sobie rozmawialiśmy, kurde, on gra w jedną grę 50 lat i on po partii wychodzi. To nie gra, tylko rżnie. Nie? On wychodzi po partii z papierosem i kurwa, czego nie zagrałeś tej czerwonej damy? No czego żeś nie zagrał? On dalej to przeżywa, jakby pierwszy raz w to grał, nie? Mówię, jaką to ma moc? Jak to możliwe, że po tylu latach ci ludzie dalej się tym jarają? No i tak wchodząc w te trick-taking, no delikatnie rozumiem coraz bardziej, jakie to jest wciągające, fascynujące właśnie, jak tworzy się ten balans właśnie rozgrywki dzięki graczom, dzięki tej interakcji. To, że to nie zasady, co często się na to denerwujemy, że powiedzmy dzisiaj wypuszczana jest gra kolejowa 18X, która jest po prostu płaska i zbalansowana.
Mechanicznie. Ma tak porobione takie blokady, żeby przypadkiem żaden gracz nie poleciał ani w jedną, ani w drugą stronę. A tutaj właśnie tym balansem zarządzają gracze, no i to jest genialne. No to co tam jeszcze masz? Nie, no to ja się do tej towarzyskości, bo to jest taki mój, że tak powiem, no gwóźdź programu, tak, bo te gry to jest czysta interakcja. Tam wszystko co robisz, to robisz w kontekście tego, co się już wydarzyło na stole, tak, w cudzysłowie na planszy, tego, co się może jeszcze wydarzyć, tego, co masz na ręku, prawda, co tam przewidujesz, to może mieć coś innego. To, co powiedzieliśmy, tak, że planujesz sobie tą rękę, ale ona się rozbija o pierwszą kartę. Jest mnóstwo takiego fajnego, niewymuszonego trash talkingu nad stołem, nie? To nie jest tak, że my tam siedzimy jak ci gangsterzy na filmach, prawda, z cygarem ale zawsze jakieś jest takie... Straszonko? Straszonko, jakieś takie... Co, zmiekła ci faja? Co, nie przebijesz tego? O kurde, przebił. No to może to... znowu to przebił. Albo ale jest to część gry, to nie jest tylko żart, bo to jest to też podpuszczanie, tak jak trochę w pokerze blefowanie, nie? Tak. Puszczanie oczka. Tak. Czy to jest jego trik nerwowy, czy on ma 4 asów, nie? Jest ten taki element, nie udało ci się zabrać tego z takiego triku, tak? No nic, może następnym razem, tak? Albo to jeszcze raz, ile zalicytowałeś, że wygrasz 6 trików, a ile ugrał 1? Co poszło nie tak? Także zawsze, i zwróć uwagę, jest zawsze kupa śmiechu, naprawdę, jest jakiś aspekt taki humorystyczny, mniejszy, większy, to nie chodzi o to, żeby tam, wiesz, jak na sitcomie, prawda, cały czas kloszczeni i chachamy. Jest jakaś taka komiczna czy kompromitująca sytuacja przy stole, ale wszyscy mniej lub bardziej się śmieją bez względu na wynik. Właśnie do tego zmierzam, że może w dzisiejszych czasach zamiast iść w stronę gier solo, żeby nikt się nie czuł urażony, to nauczyć dzieci i ludzi wokół stołu, żeby nie traktować gry emocjonalnie, osobiście. A takie gry świetnie to robią. No przegrałeś, pośmialiśmy się, no okej, dobra, no to odgramy jeszcze raz, nie? Tym bardziej, że szybko właśnie możemy zagrać. Tak, że to jest szybka partia, że nie straciłeś 1 000 000 punktów, nikt nie zniszczył zamku, ale jednak uczą przegranej interakcji, takiego troszkę żartobliwego jak wygrasz, to masz satysfakcję z wygranej. Tak. Jak przegrasz i ci troszeczkę tylko zabrakło, to czujesz to takie, kurczę, no jedną kartę mogłem zagrać inaczej. Ta nazwa szpilki to nie jest bez powodu, przypadkowo. Ale jak przegrasz bardzo, no to się w sumie, no dobra, no tam, nie wiem, no my już trochę na innym jesteśmy też jakby poziomie na etapie grania. Były sytuacje, były rozgrywki, gdzie po prostu przez całą grę nic nie ugrałem, że na końcu się wszyscy śmiali, że Borewicz po prostu w tym odcinku nic nie zaliczył. No było tak parę razy, bym powiedział. Ale nie wiem, ja się z tego śmiałem serdecznie. Ale to właśnie się pięknie człowiek uczy i to się przekłada później, kurczę, na normalne życie też, to właśnie dystans taki do siebie, no i tego powinno uczyć gry. I tu masz ten aspekt tego push your lucka, gdzie ja nie jestem w stanie wskazać gry push your luck, która by działała dobrze. Nie grałem jeszcze w to Deep Sea Adventure, nie? Może tam będzie fajnie, ale wszystkie te gry dla mnie to jest po prostu Chińczyk, totalnie losowy Chińczyk z kostkami, po prostu wiesz, jeden dobierze dobrą kartę, drugi dobierze kartę, że przegrałeś i tyle. I wielkie hi haha. Znaczy rozumiem, że ludzie są w stanie stworzyć przy takiej grze nad stołem, ale to tak samo przy rzucaniu kostką by byli w stanie stworzyć sobie, wiesz, fajną historię śmieszną. No ale to czasem gra pomaga ku temu, nie? Oczywiście, zawsze jest tak, że możesz przy wszystkim, jak ktoś ma barierę. Ale mówię, ja wskazuję na przykład jakąś Celestię, jakieś diamenty i tak dalej. Dla mnie to jest taka gra, którą zagrałem raz i mogę już więcej nigdy do niej siadać, mimo że ona tam trwa 5 minut. Może z dziećmi, z malutkimi dziećmi. A Decrypto pamiętam każdą partię. Po prostu każdy wieczór z Decrypto jest no dla tak, mnie ale to nie jest push your luck. Tak, tylko chodzi mi teraz o jakość rozgrywki, nie? Dobra. Wrażenia z rozgrywki po partii. Dobra, i tak jeszcze właśnie pomalutku do bandy. No. Dla mnie te trick-takingi to jest właśnie taki bardzo fajny miks gry imprezowej czy towarzyskiej, bo w sensie właśnie zawsze jest coś śmiesznego, ale z bardzo dużo dozą kminienia, naprawdę dużo dozą kminienia, przynajmniej te tytuły, które Thinky Filler, nie? Taki prawdziwy Thinky Filler, regrywalny, z naprawdę relatywnie czy obiektywnie małą ilością zasad. I też myślałem na przykład przez moment, kurczę, czy ja też nie wpadam w... Zdziacienie już? To na pewno, ale czy nie wpadam właśnie w taką modę, nie? Że wiesz,
właśnie ostatnie tam, nie wiem, mniej więcej jak wyszło to The Crew, tak, 2-3 lata temu, to taka duża moda na BGG na przykład się zrobiła na trick-taking. Oriflame też fajnie ludzi zachęcił do tego rodzaju kart, bo tam też tak naprawdę... Ja nie grałem jeszcze, nie? To mi ciężko jest ten. Ale wiesz, tak się zastanawiałem, czy to nie jest mój wymysł, nie? No ale Chińczycy 2000 lat temu nie mogli się mylić. No właśnie, to jest argument ostateczny. Ale powiem tak, ale tak sobie myślę, kurczę, no chyba nie, no bo tak, w gry Legacy nie gram, w Kickstartery nie gram, czy tam te wszystkie Gloomhaveny, nie łyknąłem tego, wykreślanek wręcz nienawidzę. Mało tego, ty Dla mnie bardzo to jest dużo gier raczysto. wykreślasz świadomie w ogóle z puli zainteresowania, więc no coś, żeby się przebiło, to naprawdę musi mieć tą szpilę dużą. No i też nie mamy chyba większego problemu z tym, że jak coś zagramy i coś się okaże tylko dobre, no to mówimy okej, nie, dziękuję, do widzenia. Nie? No bo niestety mamy ciekawe. Bardzo dobre i rewelacyjne gry, no. Więc chyba nie. I wiesz co, ja jeszcze bym o wadach tylko. No właśnie też chciałem, zanim tak. powiem kilka to wady. Z wadami, którymi ja się spotkałem, jak grałem powiedzmy w takim casualowym towarzystwie, no to przede wszystkim zarzut losowości. Osoby w niegrające w ogóle nie czuły tego, że tutaj coś, że jest jakaś gra. Że to jest po prostu, no, ktoś co zagrał kartę. Tak z ciekawości. Słucham? Przy jakiej pamiętasz partii? Miałeś tego? W Wizardzie grałem rodzinnie. Tymek załapał, nie? On nawet do szkoły brał i grali z chłopakami, a na przykład moja żona mówi, że Ja ci mówiłem, że to porządne dziecko jest to. no szuler po prostu. A żona mówi, że A to po matce, no bo nie po ojcu przecież. ona lubi gry w stylu Kailusa, gdzie nie ma żadnej losowości, nie? Więc dla niej to jest taki, Okay. no, to taki po prostu imprezowy, głupiutka gra. No a ty jaką masz? Jeszcze jedną jaką? Tak, wiesz co, to ja się odniosę do tego. To jest taki troszeczkę już też ograny temat, ale że to nie są gry dla każdego. W sensie wydaje mi się, i to ty też kiedyś rzuciłeś takie hasło, że do tych gier troszeczkę trzeba dojrzeć. Okej, ja nie mówię, że to wiesz, musisz być jakimś oświeconym ale człowiekiem. przejeść się trochę takimi milionem gier, No żeby właśnie- szukać trochę czegoś innego. To jest zabawne, bo niektórzy od razu zakochują się w trick-takingach. Nawet nie grają w ogóle, tak jak ten koleś, nie? No, gra całe życie w brydża. Tak, na przykład, no. nie? Ale ja na przykład, i myślę, że wiele osób tak miało, nie każdy znowu, ja pamiętam, że zagrałem w kilka trick-takingów i to było takie Kiedyś tam. fajne Kiedyś, tak? i bazar. Mówisz? No. I bazar, bo i tutaj kolejny jakby zarzut. Bardziej mnie przyciągały po pierwsze jednak te mechaniki, nie? Że wiesz, w ogóle aspekt budowania, to jest z reguły nie ma budowania specjalnie, prawda? To mówię, jest najczęściej seria po prostu takich szybkich pojedynków. No a tam nie ma budowania, więc wolałem pobudować, jak coś są jakieś ładne komponenty, jak jest jakaś plansza, jak wiesz, tutaj przykładam żetony, żeby tutaj przełożyć żetony, żeby tutaj odpalić kombo, żeby... To trochę jak kombogenność na dzisiejsze przykład. argumenty, że 18 powinny być piękne, ładne, żeby zachęcić do innych. Tak samo dzisiaj gry muszą być obudowane fajnymi mechanikami, żeby zachęcić, a tu dostajesz na twarz czystą mechanikę. Esencję. Esencję, Taką no. esencję. I nie każdy to doceni. Znaczy to jest inne, to jest po prostu inne, Tak. nie? To też nie chcę porównywać, bo że tam na przykład z grami euro, bo po prostu w grach euro właśnie masz inne możliwości, prawda? Nie masz tych, ale masz zupełnie inne, właśnie jakaś kombegenność, jakieś wiesz, budowanie silniczków, tego typu rzeczy. Tutaj tego nie ma. Druga rzecz to jest prezentacja na stole. Wygląd. O tym Ja też miałem tak. bardzo duże opory, żeby Wam w ogóle zaproponować te gry, no bo tak, przychodzi Antek z zakazanymi gwiazdami. Przychodzisz ty, wiesz, z handmade, pięknie zrobioną z Krakowa, wypieszczoną Old Prince'em 71. Z Krakowa. A ja biorę, wyjmuję jakiś wyciuchany, Szpilki. nawet nie, albo szpilki, albo w ogóle ten deck zwykłych kart, nie? Wizard, który I wygląda tak wiesz, w i wersji tak myślę takiej, sobie, kurczę, spojrzycie na mnie i założycie nową tajną grupę na Facebooku, nie przychodzimy do Piotrka, nie? Jak Piotrek zaprasza, to mamy ból kostki, czy tam głowy, czy innego paluszka. I tego się obawiałem na przykład. Ale nie wiem, czy ja takie odnoszę wrażenie, no raczej chyba chłopaki nie udawali tych orgazmów. Nie przypominam sobie, żebyśmy zakończyli jakąś partię i było takie, okej, nie? Raczej było... Zagraliśmy tych trick-takingów trochę i jeden we dwóch graliśmy był słaby. Ten, gdzie grało się całą talią kart i to było takie trochę oczywiste. To był chyba ten poker na dwie osoby? Co to było? To było takie sobie, nie? Ale no to mi się w miarę podobało. od dwóch osób ale... też nie to ma też, co... też zaraz powiemy. Tak, zaraz nie? powiemy. No. Zaraz powiemy. Więc u mnie wygląd jest, no to co na początku powiedziałem, żebyście nie wyłączali, jak usłyszycie o grach karcianych, bo ktoś słyszy gry karciane i od razu przypomina sobie swojego starego, jak grał w brydża, w wojnę, czy Tak, wstawiał wojna. pasjansa, nie? Wojna, no jakieś takie najbardziej losowe, nie? Wojna, co tam jeszcze jest klasyk? To nawet nie chodzi, że losowe, tylko że to tak jakby cofnięcie się do czasu PRL-u. I co, znowu w karty mamy grać?
tu wydają piękne Kickstartery, a tu Tak, znowu w karty mamy grać jak nasi ojcowie. Więc to odpycha. Sam Wizard też nie jest pięknie wydany. I też pamiętajmy, że tych gier jest dziesiątki tysięcy. Nie wszystkie są dobre. Oczywiście. To jest raz. Nie wszystkie każdemu podejdą też, bo naprawdę są bardzo zróżnicowane gry. Tak jak może być gra planszowa, prawda? Nie wiem, Pax Renaissance versus, nie wiem, jakaś tam wykreślaneczka, czy jakaś Celestia, tak i tutaj one się różnią bardzo ciężarem decyzji, mechanikami, jakie są używane. Nie wszystko każdemu podejdzie i to jest jak najbardziej okej. Natomiast no, wybór jest kosmiczny. Dlatego właśnie tak wspominałem o tym Oriflame, bo tam jest po pierwsze wygląd i jest też jakaś taka fabuła, można powiedzieć, bo są te klany. Tutaj raczej operujemy na symbolach, abstraktach. A jeśli to ubierzesz już w jakąś fabułę, nawet to taką troszkę fabułę, że masz jakiś klan swój, masz swoją profil, tak jak listy miłosne powiedzmy, to jest błazen, to jest tamten, to już ludziom łatwiej w to wejść, nie czują się, że grają w brydża, nie powiedzmy, czy inną karciankę. Więc te takie surowe tricktakery no, mogą odrzucać. No na pewno mówię, ta prezentacja, wygląd, więc po prostu mało seksowne, żeby kogoś namówić na przykład. Druga rzecz, no to oczywiście ciężko, żeby to sprzedać, że tak powiem, wydawcy takiego tricktakera, więc to też jest problem, że po prostu te gry przez to są siłą rzeczy, nie trafiają jako oficjalne wydania, więc nie jest o nich głośno, nie? To jest takie trochę błędne koło, że to Sukcesem był teraz Scout Oinka, no, który został pięknie wydany. Krótko, że to jest znowu gra kooperacyjna, nie? No ale podobno naprawdę dobra. Tylko, że no ja nie grałem jeszcze, może kiedyś z żoną, tak? No dobra, jeśli chodzi o... Poczekaj, pewnym problemem może być też przełączanie się między zasadami, bo jednak zwróć uwagę, jak rozkładam Ci Pax Renaissance, a nie wiem, Pax Porfiriana na przykład, które mają pewne jakieś tam cechy trochę podobne, wspólne. Ale to gatunkowe bardziej niż mechaniczne, no. Mechanicznie to coś tam troszeczkę też, nie? To przez to, że gra inaczej wygląda, to szybciej sobie, że tak powiem, w głowie przełączasz te zasady. A jak ja wiesz, biorę talię zwykłych kart i tasuję Ci, rozkładaję, biorę talię do drugiej gry, rozkładam zwykłą i tasuję i tak dalej, to trudniej Ci być, jakby widzę większe prawdopodobieństwo, że Ci pomieszają te zasady, tak, zapomnisz o czymś, ale Ci się ciężko Ci zmienić sposób myślenia na przykład. Styl gry tak, ale no ja byłem mega zdziwiony, jak okazało się, że do tricktakerów, do tych kart dochodzą do jednej gry kości. Gra się i na kościach, i na kartach, a ostatnio nawet domino, na dominie granie w tricktakera, więc one przez tą swoją olbrzymią bazę mogą być różnorodne. No, I fajnie jak domino, jak już są fajne duże klocki, to też ta prezentacja nieco zyskuje, tak, prawda? Tak. To dalej jest domino, ale fajnie takie grube, duże klocki sobie tam pomiętosić w łapce. Dobra, jeszcze to bardziej cecha. Bywa różnie ze skalowalnością. Z reguły warto doczytać, w jakim składzie dany tricktaker najlepiej działa, bo niektóre są takie, że się lepiej skalują. W sensie, wiesz, na przykład Wizard według mnie na 3, 4, 5 osób działa bardzo fajnie, chociaż inaczej trochę, na każdą ilość osób. Natomiast są takie, które zdecydowanie działają na przykład na 4 osoby, a w każdym innym składzie właściwie już jest słabo działają. Nie? One często powinny mieć po prostu zawężone tak naprawdę tą ilość osób. Także warto na to zwrócić uwagę, żeby po prostu mieć ten najlepszy experience, żeby zagrać tą grę, jak ona powinna być grana, a nie właśnie jakiś taki... Wariant dolepiony, który musi być, bo wydawca tak sobie... No i długość rozgrywki, nie? No bo znowu, no jest już tysiące, jak nie dziesiątki tysięcy gier, które walczą o ten nasz czas i miejsce na stole, prawda? Żeby w ten nasz game night wsunąć się na stół. Więc ja z reguły staram się szukać tych gier, które są krótsze, ale znowuż nie tak, na tyle krótkie, żeby to się szybko skończyło, żeby to był bardziej właśnie jakiś taki gwóźdź do trumny, że tak powiem, wieczoru na pożegnanie, żeby Was nie zamęczyć. A znowu, żeby to nie była taka popierdółka, bo są i takie, prawda, gieruchny, że to tak zagramy i takie, dobra, mogliśmy wyjść już te 10 minut wcześniej po prostu do domu, bo nic tam nie było tak naprawdę ciekawego. Także znowu warto sobie gdzieś tam popatrzeć na te czasy rozgrywek i dopasować. Mówię, na przykład chciałbym jakiegoś zagrać 3-godzinnego takiego tricktakera. No z ciekawości ja też... Ale no, na pewno na razie tego nie proponuję, bo boję się, że się na tym sparzymy i raczej obrzydzę właśnie te gry lżejsze, krótsze nieco, więc wolę się zadowolić tym, co jest teraz. No dobrze, to co, przejdziemy do kilku tytułów, które nam wpadły w oko. Dawaj. To zaczynając od właśnie na 2 osoby.
I tak, mi bardzo się podobał ten z zegarem. Dicor. 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 Tak. To jest w ogóle, bo tutaj sporo gier, żeśmy tego gościa ogrywali. Sean Ross, przez 2S, ROSS na BGG-u. On sporo tych trick-takerów, climberów wydaje. Wszystkie praktycznie są grywalne na albo zwykłych dekach kart, albo na właśnie tych domino, tak? Więc warto gdzieś tam sobie spojrzeć. I to są gry przynajmniej w większości dobre według mnie. Nie? No ten Dicor mnie zafascynował, bo tam... Ogrywałeś mnie w to ciągle. Znaczy, no to też to na pewno miało wpływ na ocenę końcową, ale ta zmieniająca się wartość tych trickerów. Zakładę kartę, 2 jest warta tyle i przekręca się zegar, który mówi, że już 2 jest warta guzik, nie? Tak. I operowanie tym zegarem i swoją ręką kart to jest genialne. De facto jakby zagrywając karty sterujemy Trumpem. Ja trochę się czułem jak Jean-Claude Van Damme w tej reklamie Volvo, gdzie szpagatem jechał na 2 tirach, nie? I tak pilnował tylko, żeby mu nic nie puściło. Polski Jean-Claude Van Damme. Ale to nie było Volvo, więc się szybko rozjechało. No ja od razu wpadłem pod te tiry, ale gra mi się też bardzo podobała. Ogólnie ja powiem tak, że zasadniczo bardzo... Ona jest tylko dwuosobowa? Tak, tak, jeżeli dobrze pamiętam, tak. Dotychczas bardziej mi się podobają gry 3 i więcej osobowe, mimo wszystko. Ale to jest według mnie naprawdę dobry krótki, szybki climber na 2 osoby. Naprawdę szybko, sprawnie się to gra. Jest kombinowania, naprawdę. Jeżeli byście chcieli zagrać, tutaj koniecznie, ale to absolutnie koniecznie wydrukujcie sobie z tam pomocy na BGG-u ten zegar właśnie, bo bez tego zegara to się nie da. To naprawdę wydaje się takie proste, że zmienia się wartości tych trampów, ale nie, to ale nie trzeba jest to proste. widzieć, tak. To musisz widzieć po prostu, bo inaczej to tego się nie da grać. No dobra, ty powiedz, masz jakąś na 2 osoby? Dobra, no ja powiem o tym counterbluffie, bo mi się podobał ten poker na 2. Okej. Tylko tam po prostu wcześniej powinniśmy byli ucinać, nie? Bo tam często, według mnie to działało, nie? Jedyny aspekt, który mi się tam może mniej podobał, to że... Ale tu mówisz o counterpoint? Counterbluff to się nazywało, ten poker na 2. Counterpoint akurat to na punkty i on w moich oczach troszeczkę stracił. To ja o tym mówiłem, bo tam była pełna ręka... Tak, pełna... wszystkie karty mieliśmy na ręku. O tym, tak. I trzeba było sobie przeliczyć, ile punktów ugramy. Tak. I a w tym counterbluffie było bardzo fajne, że część kart oddawałeś, jedną kartę oddałeś przeciwnikowi, zakrytą. A to jest to Vidrasso. Dobra, okej. Ale dobra, to ja na szybko czyli zostanie counterbluff, counterbluff, to jest Parleta, David Parlet, on ma też mnóstwo tych gier porobionych. Jedna z według mnie lepszych wersji pokera na 2 osoby. Gdzie układamy sobie ręce pokerowe. Fajne jest to, że bardzo dużo kart dociągamy. Właściwie cały deck przemielimy na nas 2. Jedyny minus, jaki bym tam dał, to że jest bardzo fajna jest punktacja właśnie zrobiona, że tam jakby wykładamy po jednej karcie, prawda? I można spasować i wówczas im później spasujesz, czyli im więcej kart włożyliśmy, tym więcej punktów dostaje przeciwnik. To było genialne. Tylko, że ta ilość punktów nie rośnie liniowo, tylko tam chyba wykładniczo mniej więcej, nie? Znaczy to jest jakiś tam ciąg. Więc to jest bardzo sprytnie zrobione. Naprawdę bardzo szybko to się gra. Ja myślałem, że to będziemy długo grali, ale to naprawdę można często, jak ludzie twardo licytują, to już pewnie przy trzeciej ręce już można wstać od stołu i nie podać ręki. Mało tego, no niektórzy to grają na pieniądze, ale tego to absolutnie ja nie pochwalam i nie rekomenduję. Jedyny minus jaki jest to, że tam na pewno opłaca się liczyć karty. I tam faktycznie, no bo wiesz, jak zapamiętasz sobie, że już wyszła ta 4, to już mnie nie przestraszysz tym, że układasz pokera, gdzie ta 4 jest niezbędna. Ale tak, żeby sobie zagrać bez jakiegoś tam specjalnego liczenia, to bardzo Tak, to było fajne, bo tam była decyzja, czy przerwać już mu ten wyścig do zwycięstwa, no i dać mu trochę mniej punktów, czy on blefuje, czy on nie ma tej... I tam przede wszystkim to, co jest chyba w pokerze najfajniejsze, blef. Działał blef, prawda? Tak, tam było tak, straszonko. tak. Kilka razy mnie przestraszyłeś. Ja się pytam, no i straszyłeś mnie, czy nie? No a ty mówisz, że nie pamiętasz. Niestety. Więc tak, to mi o Counterpoint chodziło jako tą słabszą, a ten bardzo, bardzo fajny. To dawaj, Vidrasso, nie? Bo zacząłeś mówić. Tak. Też Seana Rossa. Vidrasso jest też... To jest Trick Taker. To już jest Trick Taker na 2 graczy. Tak. Tylko 2, nie? Tak, on jest tylko 2-osobowy. No i tam... Tak, tylko 2. Tak, tylko zaraz sobie przypomnieć... Tam jest, dobra, to ja szybko powiem. Co mi się podoba w Vidrasso? Przede wszystkim, że nie ma specjalnych umiejętności. Bardzo dużo
tych trick-takingów na 2 graczy, Fox in the Forest, Claim, wprowadza bardzo dużo specjalnych zdolek. To może być mega fajne, ale trochę na zasadzie LCG. Czyli musisz w to łupać, żeby pamiętać wszystkie specjalne zdolności. Jakbym miał takiego gracza, to pewnie na przykład takiego claima bym ogrywał. Fox in the Forest jakoś mnie bardzo szybko znużył. Chociaż to nie jest zła gra, ale jakoś mnie nie porwał mnie po prostu. A tutaj nie ma specjalnych zdolności, a naprawdę są takie fajne rozkminy w trakcie partii, co ci wystawić. Wybieramy sobie Trumpa i to tam 2 rodzaje Trumpów. Jeden gracz jednego Trumpa, drugi drugiego Trumpa. Mamy ten aspekt niepełnej informacji, bo mamy, to się nazywa Strawman Hand, czyli takie karty, które do nas należą, one są częściowo odkryte, częściowo zakryte, więc i my nie wiemy, co mamy, i przeciwnik ma trochę więcej Bardzo mi się podobała ta, nie wiem czy o tym mówię, bo teraz akurat prowadzę w telefonie właśnie. Bardzo mi się podobała ta zależność, że mocne karty to są jednocześnie słabe karty. Tak, to jest genialne. To jest że genialne. karty, które biją inne, to są jednocześnie mało warte, jeśli chodzi o punkty. I tak nie Chyba, wiesz, że no. ktoś sobie wybierze mocne karty na Trumpa. Nie? I Tak. to też jeszcze łamie zasady. I tam było właśnie dużo takich sytuacji właśnie podpuszczenia przeciwnika, wyciągnięcia od niego tej dobrej karty, żeby się spruł na nią, żeby powiedzmy na niej mało zarobił, a później przejście do ataku właśnie ze swoją ręką. Ja ci powiem, u mnie w Idrasce, jak żeśmy zagrali we 2, chyba to jest teraz moja ulubiona dwuosobowa. Taka karcianeczka. Naprawdę. Zwykły deck kart, nawet tam chyba 32 karty, tylko się używa czegoś tak, więc bardzo mocno rekomenduję, żeby sobie sprawdzić. Dobra, bo ona jest szybka, jest dynamiczna, a tam naprawdę przez całą partię do ostatniej karty, nie wiem czy pamiętasz, 2 karty mieliśmy na tym i kurczę, jeszcze siedziałem 30 sekund i to zagrać, czy to ma, czy nie ma, tak? Tak, to by się wydawało, że to już nie ma znaczenia, ale kurde, no ma. To jest nawet ostatnie karty trzymasz do końca w spoconej ręce. No dobra, to weźmy teraz na większą ilość z kostkami tytuł, czyli Kosu Dice. Kurde, jak mi się to podoba. Poczekaj, to jeszcze ten Kosu Dice. Kosu Dice. Tak, to jest japońskiego twórcy, kurczę, teraz nazwiska nie zaraz pomnę, ale dobra, no mów. I tam podoba mi się też poziom Trumpa, że on jest tak jakby podwójny. Potrójny jest. Bo to jest kolor kostki. Znaczy, najmocniejszy Trump to jest ten wartość kostki i kolor, później jest wartości i później są kolory. Nie? Tak. I co ciekawe jest, to my do końca gry ustalamy sobie, ile tych trików chcemy zrobić. Tak, nie przed partią. Tak, nie przed rozrundą, tak jak jest w Wizardzie, tylko w trakcie sobie możemy tym sterować. Bo tutaj powiedzmy, troszeczkę Nokosu jest podobny, jest pewnym rozwinięciem Wizarda, można powiedzieć. Który Wizard tam jest rozwinięciem tego Go Hell, czy tam planowania, tak jak to... Yusuke Matsumoto, tak się nazywa. Także... tak, to jest świetne. 2, że znowu część jakby tej naszej ręki, czyli te kostki, są widoczne dla wszystkich graczy, tak. Więc to jest fajne. To o tym też nie wspomnieliśmy, że w tych grach można, jak w LCG-ach, atakować rękę przeciwnika. Bo widzisz co ma, że on by musiał... Albo widzę co ma, nawet wiesz, nawet w Wizardzie często zagrywasz jakiś kolor, żeby zmusić kogoś liczyć na to, że ktoś mocną kartę się spruje i po prostu z niej wyskoczy, żeby później móc wrócić do gry, prawda, i zagrać jakąś swoją... Albo wiesz w pewnym momencie, że już nie ma tego koloru, no to wtedy już możesz atakować. No jak już wiesz, to okej, nie? Ale wiesz, chodzi mi o to, że tak, masz rację. Albo już wiesz, że ktoś nie ma koloru i wtedy atakujesz, tak? To możesz się nadziać często na Trumpa, nie? Więc to jest ten miecz obusieczny. No ale to jest fenomenalne właśnie, że przy tak prostych zasadach można właśnie, tak jak trochę w tym Go, takie ukryte mechaniki, nie? No kurczę, ja wcześniej o tym nie myślałem, dopiero jak się, że tu faktycznie można atakować czyjąś rękę. Można kogoś atakować, można czyjąś słabość eksploitować, prawda? O, nie masz tego koloru. No patrz, to jeszcze 4 karty zagramy w tym. Już nie mówiąc o tym, że jak ktoś już ma fulla, jeśli chodzi o ilość trików, do tego mu jeszcze dostarczasz. To już jest inne. Więc to bardzo polecamy. No Wizarda, no to też jest tak naprawdę klasyk już, kamień milowy. Nie wiem, czy od Wizarda bym nie zaczął, bo on jest stosunkowo prosty, przystępny, szybki, skalowalny pod względem ilości rund. Nie musicie grać 20 rund, tylko zagrać sobie, nie wiem, 5-7, tak, żeby trochę poczuć grę i ten. No i jest to fajne, bo tam są dwie karty Trumpa, tak? Jest ten Znaczy jest Trump i jeszcze to jest super Trumpy, prawda? Czyli Wizard i ten Jester. Tak, więc 3. Jest karta kolor jak to się nazywa? Kolor jaki?
Ten kolor, który jest taki mocny w danej rundzie, to jest Trampowy. trampowy, tak? Po prostu, okej, myślałem, że jakoś Znaczy, może tak. jakoś inaczej się nazywa, ale to jest tramp, nie? Tak, i karta, która zawsze wygrywa i karta, która zawsze przegrywa, więc to jest też ten łamacz takich podstawowych zasad. Więc to koniecznie do sprawdzenia. No scout, musimy z tym, bo też nie grałeś Tak, scouta, grałem tego, niestety. przykład właśnie takiego climbera, tak, gdzie się wspinamy po prostu Tak. i tam ten żeton robię show, pozwala zagrać 2 akcje w jednej rundzie, czyli nie tylko wykładam, ale zbieram i wykładam, czyli od razu organizuję show. No tam są dwie genialne rzeczy na pewno, tak? Czyli raz, że nie można zmieniać kolejności kart w ręku, Tak, jak w prawda? fasolkach. No. A druga to te dwuwartościowe karty, prawda? Że jest góra i dół i one Tak, i musisz przed rundą różne zdecydować, wartości. którą stroną grasz. Aczkolwiek dużo zarzutów słyszałem do wersji 3-osobowej, więc to jeszcze do sprawdzenia. Podobno raczej to jest gra pod 4 osoby, nie? Okej. Chociaż ma ciekawy wariant 2-osobowy, ale no... Ale chyba da się grać. Niektórzy tam narzekają, ale znowu to jest chyba na tyle krótka gra, szybka, że jak nie grasz na pieniądze, to nie ma dramatu. W sensie, no jest tam I pewna teraz staram się losowość. tak przypomnieć na szybko, może gadam głupoty, ale tam chyba nie ma Trumpa. No Nie, ma, bo chyba nie ma, bo tam są układy, układasz i W tyle. Climberach z reguły, jeżeli już to są bomby. Czyli jakiś O. specjalny układ, który, wiesz, na przykład licytujemy się trójkami, tak? Ktoś zagrał trójkę dwójek, ktoś zagrał trójkę siódemek, przebił, ktoś zagrał trójkę dziewiątek i ktoś zagrywa bombę tam, nie wiem, jopek i królowa, nie? Zupełnie inny układ, tak? Ale specjalny bomby, ale chyba tego w skaucie. Nie. No i szpilki jako przykład. Faktycznie, sztichem. Odwróconego zupełnie takingu, gdzie nie chcesz wygrywać trików, bo to są punkty ujemne. Och, jak tam cię cieszy, jak przeciwnik Zgarnia. Tak, przytuli jakąś kartę. Jak tam ciężko jest się wybronić, jak tam są ciężkie decyzje, jak jesteś tym liderem i musisz wyjść z jakiejś karty, nie? No wiesz, że coś przytulisz, ale jak dużo, nie? Żeby to mnie już nie zabiło. Paskudna gra. Znaczy kupa śmiechu, tak? Tak. Ja mówię, ja nie umiem jeszcze w tą grę, nie umiem wyczuć, jakie karty zostawić sobie na ręku, jakie odrzucić. No. A te domino, które ostatnio graliście, to się nazywa? Tak, to się nazywa Polkadot, to też chciałem powiedzieć. Tu też jest Shonarosa. Ważne, jakby ktoś chciał się to bawić, to trzeba kupić sobie tak zwane domino dziewiątkowe. Double Nine to się nazywa, domino. Czyli tam od 0 do, nie od 0 do 6, tylko od 0 do 9 są te wartości. No i znowu, to jest Climber. To, co jest fajne, to że jak gramy domino, to znowu każdy klocek domino ma 2 wartości, prawda? 3 i 1, tak? 9 i 7, tak? 9 i 1 i tak dalej, 9 i 0. Więc my decydujemy, jakby którą stroną obrócimy to domino. No i tam sobie tworzymy układ i po prostu jest shading, tak? Czyli kto pierwszy zejdzie z wszystkich domino, Tak, czyli się z trzeci ręki. rodzaj, o którym mówiliśmy właśnie. No i to, co mnie tam, to powiem szczerze, to już jest naprawdę niezły mózgorzer, bo tam tych domino na początku dociągasz 15-17, jak masz 2 wartości, to masz razem de facto 37, 34, 30 tam 30 plus kombinacji, no. Znaczy kombinacji masz dużo więcej, tylko wartości różne, może tak. I wiesz, już musisz sobie jakoś poukładać, zastanowić się, w jakiej kolejności będziesz chciał schodzić z tych układów, jakie dopasować. Oczywiście przeciwnik i tak ci to wszystko zdemoluje, ale tam naprawdę już mieliśmy takie zawiechy, jak przychodziło do naszej tury. Chociaż dla mnie przyjemne, ale naprawdę, to już można było dostać takiego kociokwiku. Natomiast to, co mnie strasznie bawiło, bo tam jakby są wartości tych układów. Te układy mają takie śmieszne nazwy właśnie i my często, jak ktoś zagrywa jakiś układ, to mówiliśmy coś z tyłu: zagrał topadot, więc bijesz go albo większym topadotem, albo dowolnym pokadotem. A nie! Albo dowolnym jeszcze możesz dammodotem zagrać. I tak żeśmy brzmiali jak te kury na grzędzie po prostu. Albo jak bajce anime. Pokadota. Ale no, bardzo mi się też podobała ta giera. Chociaż mówię, tu już... No nie wiem, czy bym... Chociaż kurczę, chyba, bo ona też się dobrze skaluje. Ona od 2 do 4 graczy. Znaczy nie wiem, jak dobrze działa, ale działa jest napisane od 2 do 4 graczy. My żeśmy grali we trzech. Nie wiem, czy bym z Marcelką w to chciał zagrać, bo Marcelka na przykład ma duże zawiechy, ale jak ktoś w miarę szybko podejmuje decyzje, tak? To nie chodzi, że jest kalkulatorem, ale że tak powiem, już potrafi machnąć ręką i coś zrobić, to z przyjemnością. Bardzo, bardzo chcę to ogrywać. Tym bardziej, że mówię, jest ta magia w tych domino, nie? 2 wartości są, czy w tą stronę ustawię, czy będzie miał mocniejszy układ, czy nie. Także
Proste zasady bardzo, tak naprawdę zasady są mega proste, tylko trzeba sobie w instrukcji są te układy, jakby wartości, który układ jest wyższy, który niższy, także też bardzo mocno polecam. No dobra, czyli kończymy na dzisiaj odcinek. Mam nadzieję, że udało się zachęcić tych, którzy nie A wiesz lubią co? trick-takerów. Pozdrawiamy gabinet graczy. No nie, pozdrawiam to zdecydowanie. Nie, ale to też, nie każdy musi, nie każda gra jest dla Oczywiście, wszystkich, tak. absolutnie. Nie? Tak jak my już w pewne gry Znaczy, nas tak jak nie podniecają. powiedziałem, że nagrywamy ten odcinek nie po to, żeby powiedzieć, że gracie w głupie gry, my gramy w lepsze, tylko dla osób, które szukają po prostu jakiejś alternatywy, którym się trochę już przejadło to, co jest obecnie. innego też I co coś spróbować. innego, ale jednocześnie coś, co chwyta Może ma jakąś zażre, magię. może zażre, a może nie. Tak, nie? no. Ale może, tym bardziej, że to nie jest duża inwestycja ani czasowa, a zwłaszcza już pieniężna, bo de facto masz za 5 zł ten deck kart z kiosku. Dobra, ale wiesz co, to ja jeszcze tylko szybciutko, bo już żeśmy się pożegnali, tak zwykle jeszcze dogrywkę zrobimy, jeżeli można. Wiesz, to ja tylko jeszcze bym chciał powiedzieć, w ogóle skąd mi się trochę wzięły też te trick-takery, bo to też ma pewną jeszcze genezę, nie? Bo ja bardzo długo szukałem jakichś tak zwanych tych thinky fillerów, czyli małe, krótkie, sprytne gry, przede wszystkim pod granie z żoną. Nie? Że siadamy i w 30 minut z rozłożeniem gry i ze złożeniem, powiedzmy, no max już 40 minut, to już absolutny max, ale najlepiej między 20 a 40 minut, zagramy jakąś fajną grę, przyjemnie spędzimy czas, złożymy to, proste zasady, krótki w miarę czas rozgrywki i będzie fajnie. I problem jest teraz taki, i to jest tylko mój punkt widzenia, nie? Że ja teraz szukam gier, że gra, w którą gram, musi mnie w pełni angażować. Okay? To nie musi być gra... Czyli w Dorfmatic z żoną byś nie pograł. Nie grałem. Kooperacyjne układanie to kafelków. raczej prawdopodobnie nie. Ale o co chodzi? Chodzi o to, że tam musi być jak najmniej oczywistych decyzji. Czyli ja cały czas muszę patrzeć na stan gry i wiesz, kurczę, zrobiłbym to i to, nie? Muszą być te agonizing decisions, po prostu. Już nawet od takich gier tego wymaga, po prostu jak gram w gry, gdzie jest więcej oczywistych ruchów, to mi to obrzydza granie, po prostu, wiesz? To wolę po prostu nie grać w nic. To znowu ja... Dla mnie gra, to wy kiedyś z Jarkiem żeście powiedzieli, to jest święto. To jest taka, to jest ta intelektualna i emocjonalna uczta. Ja tam po prostu, wiesz, jak zagram to muszę sobie powiedzieć, kurczę, ale to było fajne przeżycie, nie? Ależ to było fajne, ależ tam fajne, nieważne, wygrałem, przegrałem, cokolwiek, ale fajne rzeczy się działy. To jest jak ten taki piękny bal dla Kopciuszka. On się ci wydarzy raz na ruski rok. Skończy się o 12, ale... Tak, wydarzy się raz na ruski rok, ale ma być naprawdę tak, że było naprawdę wyśmienicie. Warto było się oderwać od garów i łuskania grochu, żeby... Tak, przecierania blatu. Tak. I niestety większość tych właśnie lekkich gier mnie zawiodła. Mówię osobiście, tak? Okej, był taki okres znowu, kiedy ja nie widziałem pewnych rzeczy i się przy nich dobrze bawiłem. Nie widziałem tych oczywistych ruchów, że tak powiem, najbardziej optymalnych, ale teraz no niestety już się widzę. Pewne rzeczy nie da się odzobaczyć, że tak powiem. I znowu te gry są, tak obiektywnie one są okej, nie? Dla mnie to tam jakaś 5, 6, ale jakby jak ktoś to ocenia na 8 czy nawet 9 na tym, to mówię, ja też kiedyś tam byłem, tak? Na tym etapie i się świetnie bawiłem po prostu, bo to głównie o to chodzi, tak? To są zabawki, no tak, to świetnie ma bawić. rozrywka być. No i jaki jest problem tych gier? Ja tutaj parę jakby wymienię. Jedna to jest na przykład Fairy Tail Inn, czyli to się nazywa... Dawno temu? Nie, Bajeczna Gospoda, czy jakoś tak. Okay. Ja to wziąłem. To jest taka wariacja na temat Connect 4, nie? Ze specjalnymi zdolkami. I to wszystko, bardzo piękne wydanie jest, bo to jest wydanie tych Erika Langa, jak oni się nazywają, od tych plastików. Simon, o właśnie. Piękne wydanie. Ja to wziąłem tak naprawdę pod Zuzię, nie? Czyli tam ona jest w drugiej klasie, czy w trzeciej? Teraz drugiej chyba. 8-9 lat, tak? Tak. I zagraliśmy to. I jaki mam problem z tą grą? I z większości to jest ten sam problem właściwie z większością. Tam są nawet, na papierze są fajne, ciekawe decyzje. W teorii wszystko gra, ale na koniec grę rozwala bardzo duża taktyczność tej gry. W sensie, ja sobie coś planuję, że coś sobie ułożę i później mi w ogóle nie wychodzą takie kafelki jak powinny, albo nawet coś zrobię, żeby na przykład zablokować przeciwnika. Wiesz, siedzę, kombinuję, wyliczyłem super plan, żeby zablokować przeciwnika i bach, następny kafelek, który wychodzi za jakieś grosze, dewastuje kompletnie ten okej, ale to tak naprawdę opisałeś teraz to, co na początku mówiliśmy o trick-takerach. Mam fajny plan, przychodzi Paweł, wykłada kartę i niszczy mi ten plan. I tam Ci się to podoba, a tu nie. To wiesz, już to jest mówię różnica. dlaczego, bo tutaj przez całą partię to jest. To jest przez całą partię. I przez to jakby swingi,
bo w trick, to jest ciekawe, ale to jest słuszna uwaga, bardzo fajnie, że to wyłapałeś. W trick-takingu ja przegram jeden trik, nie? To może mi uwalić cały mój plan strategiczny, ale być może jeszcze się odratuję, bo gdzieś fartem wyciągnę, wygram na przykład inny trik, prawda? Coś uciułem. A tutaj to będzie miało pewne konsekwencje strategiczne. Nie? Na całą grę już. Tak, już na całą grę. Okay. Plus druga rzecz to jest taka, że tam Paweł mi zagra tą kartę i ja wiem, że to on mnie uwali. A tutaj doszedł losowo kafeleczek, który jest oczywistą decyzją, że go kupić trzeba i mnie uwalić. Okay? To jest ta różnica. To jest rzut kostką versus dociągnął taką kartę. Ja się musiałem liczyć z tym, że on tą kartę ma na ręku. Okay? Jeżeli mogę zagrać czasami tak, żeby zmusić go, żeby zaatakować, może tak powiem w cudzysłowie tą rękę, żeby on się z tej karty spruł. Nie zawsze. Ale wtedy czuję, że to jest decyzja i akcja podjęta przez gracza. Poza tym on za to zapłacił, pozbył się dobrej karty i tak dalej, nie? A tutaj po prostu doszedł kafelek. Podobnie z Botanikiem miałem, który pierwsza partia mi się podobała, ale już w pierwszej to miałem, bo tam fajnie można blokować przeciwników, nie? Blokować, uwalać ich i tak dalej. I kilka razy tak zrobiłem i później wychodził kafelek, który dewastował zupełnie, wiesz, taki plan, który ja tam przez minutę czy 2 minuty ostro rzeźbiłem, kombinowałem, jak tutaj uwalić Marcelkę, buziaczki. A później wychodził kafelek za darmochę, który Marcelka brała i odkręcała w całości ten plan. I to po prostu... No ja pamiętam, kurde, nie mogę sobie przypomnieć tytułu, to jest... Nie lubię tego w grach, nie? Że gra cię, nawet jak ci daje ciekawe decyzje, to później losowością, taką taktycznością i taktycznym jakimś... tym, że wiesz, pewne taktycznie rzeczy wychodzą losowo i pojawiają ci się, pozwala ci odkręcać, tak? Jakieś akcje. Nie mogę sobie przypomnieć nazwy gry. Przy czym tu ważne, tu chodzi o jakby po pierwsze moc takich akcji, że wiesz, ja się napracowałem ileś tam, żeby to jednym losowym kafelkiem odkręcić, a druga rzecz jeszcze jak często to w trakcie partii się zdarzy. No bo oczywiście jakaś tam losowość może być. Graliśmy kiedyś w taką wariację, o Lords of Waterdeep, tylko że w wersji samurajów, tam motyw z samurajami. Nie pamiętam strasznie tytułu, jaki to był. A nie, to ci chodzi o... Nie, to ci chodzi chyba o grę o Tron, tak? Taką... Nie. To dokładnie taka jak Lords of Waterdeep, czyli realizujesz po prostu kontrakty, tylko w świecie tam gdzieś średniowiecznej Japonii. Nie Yomi. Yomi może to było? Nie, ale coś z Y na początku. Tak. Znaczy ja w to nie grałem. I wiesz, i sytuacja była taka, ostatnia runda. Ty mówisz, że chyba z żoną grałeś? Tak, właśnie i wiesz, i z Marcinem i z Karoliną, jego żoną. I ona zagrywa, blokuje jakieś pole, bo po prostu nie miałeś ruchu. A to zniszczyło, zdewastowało po prostu Dagmarze, wiesz, cały jej możliwość zrealizowania kontraktu. Nie dlatego, że ona wiedziała, że to się, że to zrobi, tylko po prostu, no dobra, tak, ale jakby grała z Pawłem, to już Paweł by to zrobił, nie? Przykładowo. I zrobiłby to świadomie, czy nie? Czy tam ukryte były informacje? No bo masz ukryte cele, wiesz, więc nie wiesz, kto co realizuje, nie? Więc to dobrze rozumiem, o czym mówisz, nie? Że no gra tak naprawdę cię ukarała. Że wiesz, pewna doza losowości jest okej. No i znowu, no to nie są po prostu gry do mnie skierowane. Jedno. Natomiast to nie są po prostu gry do mnie skierowane, nie? I dlatego ja już ich nie kupuję, bo ja je kupuję, zagram raz, za każdym razem jest takie rozczarowanie i później się z tym wożę, żeby to, wiesz, pchnąć na bazarze. I to mnie męczy, nie? To mnie... Frustruje, no tak. Frustruje, tak. No dobra, to już się pożegnaliśmy, więc żegnamy się jeszcze raz. Dżentelmeni przy stole, dziękujemy za wysłuchanie odcinka, no i zapraszamy do dzielenia się własnymi doświadczeniami z tą dziedziną gier, nie? Właśnie z trick-takerami. Oraz jak Wy postrzegacie właśnie ten trend, powiedzmy, w Spiel des Jahres. Może to nie jest trend, może to jest tylko nasze widzimisię po prostu. Aczkolwiek komentarz, pamiętam, pod planszowe newsy, jeden komentarz o ogłoszeniu wyników, to jest komentarz, to jest jakaś kmina, nie warto już tego śledzić, nie? Więc nie tylko my jesteśmy takimi dziadersami. Jeszcze przynajmniej jedna osoba. Tak. Chyba, że to był któryś z nas. I jeszcze jedna rzecz, bo Ty mówisz do dzielenia się właśnie grami karcianymi, ale też abstraktami. Bo zwróć uwagę, że karcianki są, można powiedzieć, wersją abstraktów z pewną losowością, z ukrytymi informacjami. Nie? Często. Tak. Może abstrakty często są bardziej strategiczne, nie? Chociaż są i też strategiczne karcianki, ale to jest też pewna wariacja, można by powiedzieć.
Tam też mamy do czynienia z taką surową mechaniką, nie? Bez fabuły. Dobra, no czasem się zdarza. Dziękujemy serdecznie i pozdrawiamy. Cześć, hej!